Dzisiaj pragnę poruszyć bardzo gorący temat związany z nieruchomościami, cenami mieszkań, cenami domów, kupowaniem domów, budowaniem domów, kupowaniem mieszkań na terenach zalewowych. Widzimy obecną powódź, która nie jest pierwszą, nie jest ostatnią w Polsce, ale dlaczego w Polsce tak mało wagi przywiązujemy do tego, żeby sprawdzić, czy nasze mieszkanie, które kupujemy, nasz dom, który chcemy wybudować, działka, znajduje się na terenie zalewowym? Dlaczego w ogóle wydawane są pozwolenia na budowę na terenach zalewowych? Widzimy, co się dzieje na południu Polski, ale tak naprawdę w Warszawie, gdyby wystąpiła duża powódź i nagle doszło do przerwania wałów antypowodziowych, to kilkaset tysięcy osób znalazłoby się pod wodą i to czasami dość głęboko i to wbrew pozorom w bardzo drogich lokalizacjach. Dlaczego tak jest? Jak można i czy można sprawdzić, czy mieszkanie lub działka, którą chcesz kupić, dom, który chcesz kupić, znajduje się na terenie zagrożonym powodzią i żeby nie słuchać zapewnień sprzedających, o tym opowiem w tej audycji i w ogóle poruszę temat bardzo istotny, dlaczego jest brak dobrej informacji o tym, gdzie można bezpiecznie, podkreślam, kupić mieszkanie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, prawo w obrocie nieruchomościami, trendy na rynku nieruchomości, subskrybuj ten kanał, zaglądaj na naszą stronę cement24.pl, gdzie znajdziesz audycje wzbogacone o dodatkowe wykresy, mapy, informacje, znajdziesz tam też kursy obrotu nieruchomościami. Zapraszam również do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przez tereny zalewowe nie należy koniecznie rozumieć na potrzeby tej audycji terenów między brzegiem rzeki, który widzicie dzisiaj, a wałem przeciwpowodziowym. Przecież te wały mogą pęknąć i rozlanie się rzeki na bardzo, bardzo szerokie przestrzenie może nastąpić. Wały mogą również się przelać. Widzimy to w obecnej sytuacji, która jest naprawdę nieszczęściem mieszkańców tamtych terenów. Można powiedzieć, trochę pech mieszkać w miejscu, gdzie w ciągu ostatnich niecałych 30 lat, trochę ponad 25, występuje druga ogromna powódź. Ale czy tak naprawdę jest to nagle zwiększenie częstotliwości zjawisk powodziowych i czy to są takie naprawdę ogromne powodzie, dlatego że klimat nam się zmienia? Zacznijmy od tego, że powodzie występują z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, nagłych, ogromnych opadów, a po drugie z powodu ogromnych roztopów i na przykład powstających na rzekach później zatorów lodowych, które spiętrzają tę wodę i w ogóle następuje ogromne wezbranie. Czy jednak teraz mamy największe powodzie, największe stany wód? No i spójrzmy się na przykład na dane historyczne dla Warszawy. Leży odlegle od tego terenu obecnie zalewanego, ale tutaj również występują powodzie i powiedzmy sobie, to Warszawa jest o tyle dobrym wskaźnikiem, że jest nieuzależniona od tych nagłych wezbrań, tak zwanych powodzi błyskawicznych. W 1799 podkreślam, czyli ponad 200 lat temu zaczęto regularne pomiary stanów wody na Wiśle. No i najwyższy poziom do tej pory zanotowany na Wiśle w Warszawie wystąpił w 1844 roku, wynosił 863 cm. Drugie najwyższe wezbranie 808 cm w 1813. W 1867 800 cm miało trzecie najwyższe, a wielkie i ogromne wezbranie w XXI wieku w 2010 roku osiągnęło poziom 779 cm. Przynajmniej tak podają źródła i wtedy był
paraliż części miasta, zamknięta komunikacja, na przykład poprzez wał międzyszyński. Tak było. No i teraz spójrzmy się na to. Tak naprawdę najwięcej powodzi było w XIX wieku, nie w XX i XXI jeszcze dopiero się zaczął, można powiedzieć. Natomiast też trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość powodzi w Warszawie to były powodzie opadowe, a te roztopowe to były notowane głównie w XIX wieku, no i tam w 1924 i w 2005, chociaż ten poziom był, tak powiedziałbym, lekko dotykający stanu alarmowego. Powódź tysiąclecia, która można powiedzieć mocno dotknęła Wrocław i Dolny Śląsk i w ogóle te rejony południowego zachodu Polski w 1997, tutaj akurat niespecjalnie się odznaczyła. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że na przykład wielkie straty odnotowane w 1997 roku we Wrocławiu wiązały się również z tym, że zabudowano tereny nisko położone, które po prostu zostały później zalane. W Warszawie, jak już powiedziałem, kilkaset tysięcy osób, gdyby wystąpiła na przykład w 2010 roku przerwanie wałów z lewej lub prawej strony, byłoby mocno poszkodowane. Prawa strona to jest to tak zwana Praga, która w zasadzie jest mocno narażona na powódź i nawet taka cenna dzielnica jak Saska Kępa to jest dzielnica, która by została zalana prawie do drugiego piętra, gdyby ta powódź w 2010 roku przerwała wały. Lewa strona, to wszyscy znacie, albo przynajmniej wielu z Was zna taką nazwę jak miasteczko Wilanów. Przykro mi, ale to jest na terenach zalewowych. Co gorsza jeszcze powiem, sporą część wielu miast, możecie zobaczyć sobie mapę, jest budowana na terenach, które grożą podtopieniami. Podtopienia to nie jest powódź, to jest po prostu okresowe podnoszenie się poziomu wody, czasami do poziomu tuż pod poziomem gruntu, a czasami po prostu rozlewa się to na gruncie. I jeżeli spojrzycie sobie na te tereny, Żuławy oczywiście widzimy, ale jest mnóstwo terenów naprawdę budowlanych, gdzie ludzie budują domy jednorodzinne i budują to, właśnie nie wiem, czy powiedzieć świadomie, czy nieświadomie, na terenie, który zawsze może zostać zalany, a wystarczy tylko, żeby było dużo śniegu, roztopy i po prostu będziecie w tych swoich ogródkach brodzili po kostki w wodzie. No dobrze, ale nasz kanał jest o nieruchomościach i przejdźmy do nieruchomości i tej wody. Jeżeli moim zdaniem chcesz kupić sobie działkę, chcesz kupić sobie dom, albo chcesz kupić mieszkanie, to warto się zorientować, jakie niebezpieczeństwa Ci grożą. To nie muszą być koniecznie powodzie, mogą być to na przykład osuwiska gruntu, szkody górnicze, rozmaite inne zagrożenia. I jak to wygląda, czy łatwo się dowiedzieć? Teoretycznie nasze państwo twierdzi, tak, łatwo się dowiedzieć, tutaj możesz skorzystać sobie z jakiegoś hydroportalu albo pójść do gminy i tam wyciągnąć informację o tym, co Tobie grozi ze strony geologii, hydrologii itd. Tylko kto o tym wie? Poza tym, proszę bardzo, możecie sobie wejść na hydroportal i spróbujcie z niego skorzystać i dowiedzieć się, co się dzieje na Waszym terenie. Sprawdźcie, jak to jest bardzo łatwe. Ja nie będę tutaj uprzedzał, co zobaczycie, jaką informację dostaniecie, jak szybko ją dostaniecie. Po prostu sprawdźcie sami, czy w ogóle nasze władze są w stanie nam dostarczyć informacji o zagrożeniach, które nas czekają i czy są w stanie dostarczyć tych informacji w sposób łatwy, albo nawet taki wręcz oczywisty, nawet bez Twojej wiedzy, bo przecież wiele osób, które chcą kupić mieszkanie, chcą kupić działkę, chcą budować dom, nie musi być inżynierem budowlanym, geologiem i innym specjalistą. One powinny po prostu pójść sobie do urzędu i jeżeli wezmą informację o tej działce, którą chcą kupić, a właściwie załóżmy sprzedający, dostarczając taką informację,
o tym terenie, powinien dostarczyć informację: OK, to jest taki teren, ale czy wiesz, że ten dom albo ta działka znajduje się w terenie zagrożonym powodzią 10-letnią, 100-letnią, 500-letnią, 1000-letnią, dowolną. Niech ta informacja będzie łatwo dostępna, bo wtedy po prostu ten kupujący będzie mógł świadomie zdecydować, co chce kupić. Dodam też, że tak szczerze mówiąc, wielu sprzedających nawet nie wie, że ich domy są położone w terenie bagiennym, bo na przykład kupili dom czy też działkę w 2000 roku, zbudowali dom, minęło ćwierć wieku, sprzedają. I weźmy sobie wszystkie działki w otoczeniu Kempinosu. Dlaczego? Bo to są moje tereny. Powiedzmy gminy w otoczeniu Kempinosu. I wiele tych terenów po prostu leży na terenach z dawna bagiennych, a one zostały osuszone dlatego, że no po prostu opady były mniejsze, większa susza, mniejsze zimy od wielu lat, no a też do tego przyczyniła się również powszechna i taka trochę oszalała melioracja. Ale teraz zaczyna się mówić, zauważ, o tym, że trzeba przywrócić te bagna, te moczary, tą mini retencję i to jest słuszne, bo to wszystko zatrzymywało spływ wody. Oczywiście nie w górach, ale na tych terenach nizinnych po prostu to hamowało spływ wody i to oznacza też, że są liczne miejscowości, w których się wybudowaliście i które ja znam. I wystarczy troszeczkę więcej śniegu w zimie, a to się zawsze może zdarzyć, bo przecież dopiero co zima zawitała we wrześniu, w połowie września do Austrii. Nie dość, że powódź, to jeszcze zima. Zawsze to się może zdarzyć. Te śniegi się będą roztapiać i te tereny będą po prostu tonęły. Może nie będą tonęły bardzo głęboko, ale wystarczy na tyle, aby teren okazał się podmokły. Poza tym też budowanie na terenie, gdzie jest wysoko woda gruntowa, no bywa po prostu trudne lub droższe. Co zatem należy zrobić, aby nie kupić kota w worku? Po pierwsze, trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale też warto skorzystać z wiedzy. Jak powiedziałem, są w Polsce mapy zagrożenia powodziowego. No, jak powiedziałem też, one są trudno zrozumiałe i w ogóle trudno dostępne. Skorzystajcie z tych portali, o których powiedziałem. Można udać się do urzędu gminy lub do urzędu miasta i dopytać się szczegółowo, czy mają jakieś informacje, czy mają informacje w planach, czy w ogóle wiedzą i w ogóle porozmawiać z tymi urzędnikami, bo oni bardzo często dobrze znają swoją gminę i Wam powiedzą po prostu o tym, co Wam grozi. Jeżeli w ogóle kupujesz działkę, to też czasem warto skorzystać z usług specjalisty. Kiedyś sprzedawałem działkę, którą było zainteresowanych 3 deweloperów. I pamiętam dzień, przejeżdżałem obok tej działki, spojrzałem się, a patrzę, tam pracują 3 wiertnice. Każdy z tych deweloperów zatrudnił swoją własną ekipę do zrobienia odwiertów, bo przecież nie będzie ufał sprzedającemu. I wiercił tam, żeby sprawdzić między innymi, jak wygląda sam grunt, ale też jak wysoko, jaki jest poziom wód gruntowych. Prowadził po prostu analizę gruntu przed rozpoczęciem budowy. I może warto czasami z czegoś takiego skorzystać i to skorzystać racjonalnie, bo pamiętam też sytuację, w której znajomy prawnik wiedział, czym się zajmuje i pytał mnie, czy taką działkę warto kupić. Ja powiedziałem mu: słuchaj, uważaj, bo to jest teren, o którym ja wiem z góry, że tam są, znam ten teren, po prostu tam są wysoko wody gruntowe. No, ale jednak on, wiesz co, dobra, kupię tą działkę, bo jest tańsza. No i ta taniość działki odbiła mu się czkawką w momencie, kiedy zaczął budowę i dowiedział się, że musi palować
aby w ogóle móc wybudować ten dom. Koszty jego budowy wzrosły niepomiernie i ta różnica w cenie między działką położoną powiedzmy 500-600 metrów dalej, ale bez problemów z tą wodą gruntową, a tą działką, którą kupił, no po prostu odbiła mu się w kosztach i to odbiła mu się mocno na minus. Dlatego, jeżeli chcesz na przykład budować dom, kupić działkę, no to bezwzględnie powinieneś sprawdzić wszystkie sprawy związane z tą działką. Także geologię terenu i także hydrologię, poziomy wód gruntowych i nie patrzeć się na to, o, dzisiaj tutaj wydaje się sucho. Dzisiaj to jest dzisiaj, a co będzie jutro? No to się dopiero okaże. Oby to nie było zgubne. Moją radą jest też skorzystanie w ogóle z porady fachowców w tych sprawach, dlatego że naprawdę mamy informacje, mamy jakieś hydroportale, różne rzeczy, ale wydobycie z nich informacji dla osoby, która nie jest fachowcem, moim zdaniem jest drogą przez mękę. Jeżeli kupujesz mieszkania w terenach takich, które na przykład w Warszawie nazywają się Saska Kępa, to już w nazwie jest napisane, że to są moczary i w ogóle jakieś wysepki. W innych miejscowościach być może nazwy same miejscowości tych rejonów oznaczają to samo, to zwróć szczególną uwagę i zastanów się. Oczywiście każdy sprzedawca powie Ci, nie, tu już powodzi, nie było tyle lat, więcej nie będzie, ale no spójrzmy się na Kłodzko, spójrzmy się na Lądek-Zdrój. W obu miejscowościach byłem zaraz po powodzi w 1997 roku i pamiętam te wstrząsające wrażenie, jaki robił widok zamokniętych ścian, tych linii wody na ścianach, na tynkach, tego wszystkiego, no, koszmarnego wyglądu zniszczonej, zrujnowanej miejscowości. Dzisiaj ci mieszkańcy przeżywają to samo. Ja nie mówię, że oni mają się wyprowadzić z tych miejscowości, ale jeżeli chcesz kupować jakieś mieszkanie, które kupujesz na lata, to zastanów się, czy warto w tym miejscu. I to moje ostrzeżenie nie dotyczy tak oczywistych miejscowości, jak te, które wspomniałem, bo warto się dowiedzieć, warto zwrócić uwagę, jak na przykład w tej nizinnej Warszawie często w jej okolicach wylewa rzeka Jeziorka, jak często są podtapiane mieszkania czy też budynki w okolicach Wilanowa. A to jest przecież podobno lewa strona Warszawy, która powinna być bezpieczna. No tak, ale spójrz się na mapę i zauważ, że Skarpa Warszawska nie dotyczy Wilanowa, nie dotyczy Mokotowa, dużej jego części. Skarpa Warszawska chroni Śródmieście, chroni Ochotę, jesteśmy wysoko nad rzeką. Ale duża część miasta nie jest chroniona i spójrzcie na to samo w innych miastach. We Wrocławiu, w Krakowie, w wielu miastach. Zastanów się, w których miejscach warto kupować nieruchomość, a gdzie grozi Ci ryzyko. Sam pamiętam zresztą w znanym mi budynku pływające samochody w garażu podziemnym jedynie z powodu ulewy. Nawet nie potrzeba było powodzi. Po prostu zatkały się odpływy i wszystko, co było na ulicy, spłynęło do garażu. No i fajnie nie mieli właściciele samochodów. Jeżeli interesuje Cię rynek nieruchomości, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz nowe audycje. Subskrybuj ten kanał. Zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie dowiesz się wiele o obrocie nieruchomościami. Także kursy online znajdziesz tam. I znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe informacje. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału i cześć, trzymajcie się i naprawdę jeszcze raz wszystkim mieszkańcom zalanych dzisiaj terenów życzę tego, abyście prędko mogli wyjść z tej sytuacji i abyście dostali stosowną pomoc. Cześć, trzymajcie się.